dobry. Dzień dobry. Cześć. Ktoś tu pytał siema, jaka jest moja ulubiona muzyka klasyczna Vivaldi 4 pory roku. Hej. Taka. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu stoi moja niunia. Moja stara, zakurzona niunia. Siema. Co tam u was? Powiedzcie. Słychać mnie, widać mnie, czuć mnie? Co tam, jak tam? Heja z Marzlaku. Heja ojcu. Marzlaku. Zmieniłem zamiast na rozwój kanału, to na rozgrzanie kanału, bo ja tu kurra przymarznę. Jura Ena Micro 9. Moja kofeinka z domu. Pociekło jej przy odkamienianiu. Znaczy w sumie nie wiem co się stało, bo pociekło jej przy odkamienianiu, a potem robiła kawę i już jej nie pociekło, więc nie lubię odkamieniania. Także witam Stanek, witam Giver, witam Artur, widzę, że zdążyłeś fajnie, witam Wojciech Machowski, witam Jakub, witam Janusz, witam Mati. Dziwne, w odbiciu za tobą widać fotel, ale ciebie już nie. To nie jest odbicie, to jest drugi fotel identyczny. Mówisz o tym? To jest drugi fotel. Stanowisko księgowe. Słuchajcie, niech ja sobie przypomnę, jak się live'y robi. Tu? Nie. Może tu? Nie. Nie działa. Skróty nie działają. Dobra, kliknę myszką. Siema. To ona. Fajna, nie? Mogę dosłać zimową płatkę. Doszli, tato, doszli. Dobry wieczór, Jacek. Dobry wieczór. Cześć, Krystian. Cześć, Heksos. Siema. I w odbiciu, ale to dobre, Mati, w odbiciu. Patrz, ja się ruszam, a odbicie się nie rusza. Dla praktykanta. Nie ma miejsca na praktykantów, tu trzeba przychodzić i robić. A taką dobrą kawę robiła Alicja, ona nadal robi. Właśnie najlepszy numer polega na tym, o tu mokro coś, bo przy odkamienianiu jej pociekło, a potem robiliśmy na niej kawy i śmiga. Dobra, zbierzmy się tu, to tam u was powiedzcie. Siema Custom, siema Sand Invader, piaskowy Invader? Jak się tłumaczy Invader? No, także dzisiaj ja już ją zacznę tutaj powoli obierać. Mam do wymiany to, co w każdej Jurze jest do wymiany często, czyli ten napowietrzacz, ale nie mam go, zamówiłem dopiero, już się ulała środka. Ten ekspres ma klejone mocowanie silnika, ja jestem na to przygotowany, słuchajcie. Mam tu silnik, więc jeśli nie będzie się dało wyjąć zaparzacza, to wyrwiemy go z korzeniami, założymy nowy silnik. Znaczy on nie jest nowy, nie? Ale jest sprawny. Nie mówi się mokro, ale to po 23 Artur. No. Jest ankieta, gotowa już, ona się już nawet tutaj odpowiada i ci co piszą, kogo to obchodzi, klikają, to ja was tutaj znajdę. Także tak, witam Lerlit, witam, będzie do kompletu wyrywek. Krystian, może się tak zdarzyć, wyrywek z silnika. No, to tutaj teraz nie widać, poczekaj, o, tutaj siedzi gościu, jeden, drugi, żeby nie doszedł. Trzeci, ten ze środka. Słuchajcie, bierzemy się za robotę bez owijania w bawełnę, bo tu jest, żeby was nie okłamać, poczekajcie, żeby nie było, że ja tu ściemniam, że ja tu płaczę, że ja coś. O, czekajcie, o, po całym dniu nagrzewania, no oczywiście nie cały czas, w takiej temperaturze dakta pracuje. Dobra, niech se tu leży ten termometr. To się robi kosmaty. U mnie pod kamieniami większą ilość wody podaje na płukanie. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, jeszcze nawiążę do tego, bo i do komentarzy, i do maili, i do messengerów, których ja nie odczytuję, nie doradzam, nie dokonuję porad, nie zajmuję się doradztwem. Zadajecie mi pytania, cieknie mi z ekspresu, dlaczego? Coś się zepsuło, coś się rozszczelniło. Nie da się, słuchajcie, powtórzę to po raz enty, diagnozować ekspresów przez internety. Ja, jak mam taki ekspres, z którego mi pociekło, będzie dzisiaj przykład, Stanek na zakup pół wiaderka prądu do farelki. Dziękuję, Stanek, dzięki. Niezawodny, jak zawsze, Stanek.
Ja też nie wiem, co mi pociekło z tego ekspresu. Właśnie zamierzam to ustalić, słuchajcie. Więc takie pytania pod tytułem: ej, no bo właśnie w moich fusach jest Waldi. Dziękuję, pozdrawiam. W moich fusach pojawia się woda. Dlaczego? Nie wiem. Ten ekspres, każdy ekspres, żeby coś stwierdzić, trzeba rozebrać. A tak jak powiedziałem już kiedyś, ja w zgadywanki się nie bawię, bo to są zgadywanki. Zgadywanka to nie naprawa. No i porysuj sobie ekspres. Czekajcie, ja tylko to kółecko odkręcę. O. Dobra, mamy to. Mamy to. Znaczek Jura. Jeszcze zwróćcie uwagę. Siema Daniel. Siema, siema. Witam moderatora. Zwróćcie uwagę, bo wybiłem się z rytmu, zacząłem coś czytać. Co ty, Artur, piszesz w ogóle? Znaczek Szwajcarii. Na Jurach nowszych brak tego znaczka. U mnie jeszcze jest. Dobra, jakiś pojemniko. Mamy. Kręcimy. Ja tu mam, nie wiem czy słychać grzałeczkę pod nogami. O, a ja sobie tu torksika wkręciłem, żeby się nie męczyć. Siema Fix and Drive, pozdrawiam. Bo ja we własnym ekspresie zrobiłem celowo. Pozbyłem się tego nieszczęsnego jajeczka, tak zwanego, żeby sobie tutaj nie męczyć się, tylko sobie po prostu odkręcić. Jura, trzeci raz z rzędu, prawda? To lecimy z dzidą. Krystian, do tych znaczków się stosuje najczęściej. Myk jest taki, że sobie bierzesz taśmę dwustronną do palca i odkręcasz. Mówiłem o tym w sobotę. No i co? I tu dwie śrubki, kręty. Lecimy, bo jestem... Czego się demolujesz? Jestem sam ciekaw, co ja tu znajdę w tym ekspresie. Przyssawka do szyby, jak ten znaczek nie sprawdzi się, bo ten znaczek nie jest płaski. On ma wyryty napis Jura, więc przyssawka by tu nic nie dała. Odkręca się to albo za pomocą śrubokręta, jak robisz to w swoim ekspresie, albo za pomocą taśmy dwustronnej można. No właśnie nie lepiej przyssawką, bo przyssawka się do tego nie przyssa, panowie, bo to jest, ten napis Jura jest wypukły, to nie jest, to jest 3D. Ja to robię tak i już. Co? Wasza ulubiona chwila. Drewienko, pozdrawiam mamę, bo to jest bambusowe chyba drewno z cholera wie skąd. To jest, słuchajcie, nie w kij dmuchał. O. Mój ekspres to się słucha, nie? Czekajcie, najpierw ja... O człowieku! Nie ma tragedii, nic nie ucieka. Nie pokażę wam, bo będziecie mówić, że brudas. Słuchajcie, średnia krajowa, ale widzicie, ja o ten ekspres dbam. Wszystkie te, słuchajcie, porady, które gdzieś tam pod filmami o Jurze się pojawiają. O, jakie czarne wężyki. Chociaż one są tylko zabarwione, nie są brudne. Wszystkie te porady pod tytułem wysypywanie. Ja codziennie z tego ekspresu wysypuję wieczorem fusy i wodę wylewam. No i mniej więcej prawie 2 lata, słuchajcie. Jak ten ekspres tak wygląda. Drewienko do stukania z Tajwanu. Właśnie, tak. Tata tutaj, mój Wojciech, pisze, że to jest z Tajwanu drewienko do stukania. Tak jest, bo moje poprzednie drewienko się, słuchajcie, rozpadło. No i jak oceniacie? No słuchaj, Giver, podejrzewam, że tam już jakaś cywilizacja mieszka i są na etapie wynalezienia koła. No nie, właśnie jestem zaskoczony, bo jest nad wyraz okej, słuchaj. Jest nad wyraz okej, zdejmijmy jeszcze drugi boczek. Celem sprawdzenia, co tu ewentualnie pociekło, tylko już zgubiłem drewienko, jest drewienko. Zaraz wam powiem, ile ten ekspres ma lat, bo ja sam w sumie nie wiem. O, ale patrzcie, jak to się ładnie rozkłada. Też wszystko wygląda ok, więc zagadka będzie dla mnie. Skąd ta woda? Druga strona, słuchajcie. O, kawa wiadomo. Tutaj zaraz będziemy go zresztą odpalać. On jest świeżo po odkamienianiu, bo właśnie wtedy okazało się, że coś mu tu pociekło. Tutaj wszystko wygląda, słuchajcie, jak najbardziej ok. Jeszcze zajrzyjmy do grzałki. A żeby zajrzeć do grzałki, to trzeba odpiąć klipsiki. Co tam piszecie? ENA5 bez drewienka. Jest jeszcze tajemnicza zapadka z przodu, którą trzeba zapaść. Cześć doktorze, siema. Poldek to ogląda, klika łapkę w górę. Tak jest, Patryk. Odpalam live już młotkiem po ekspresie. Ty akurat, Patryk, czyli montażysta,
Doskonale wiesz, co tu się dzieje. Ty wiesz więcej niż cała reszta. Tylko... You know. You know, Patryk. Tajemnica zawodowa. Jakiś inny ten zaparzacz jak w innych jurach. On nie jeździ tak jakby po windzie jak w tych nowszych. Taki sam jest, jak i inny. Może się tam gdzieś wizualnie trochę różnić, ale zasada ta sama. Tu słuchajcie, sucho. No widać, że kurna doktor dba, no. Widać, że doktor dba o ten ekspres. No powiedzcie, że to nieprawda, co mówię. Zostaw to, Pieronie. Ta, po odkamienianiu my znamy te gadki klientów, Janusz. No tak, tak. Tak było. Słuchajcie, żadnych śladów wycieków ja tu nie widzę. No dobra, wyciągamy zaparzacz. Zobaczmy, co się stanie. Bo ten zaparzacz chcę wrzucić do wody. Wtedy sobie pogadamy. Maciej, czy to jest normalne, że po zrobieniu kilku kaw jest dosyć dużo wody w tacce, ekspres jest jak nowy? Po pierwsze, jaki ekspres, po drugie, tak, woda w tacce zawsze jest. Tłumaczyłem to już nieraz. Chodzi o to, że ekspresy spuszczają ciśnienie z układu do tacki. Tyle. Czekajcie, odkręcę sobie te podstawowe wkręty. A właściwie śruby, bo to akurat jest śruba. Niech sobie tu gdzieś leży. Właśnie, pić mi się chce. Daniel, Alicja. Przypominam, że to od moderatorów. No i rytuał, słuchajcie. Wiem. Czekam teraz. Kto pierwszy napisze, że to niezdrowe. Wojciech, może to doktorowa dba. No dba, razem z doktorem. Już się napełnia nektar miłości. Pamiętajcie, trzeba dobrze wycisnąć. Wasze zdrowie. Ej, coś mi tu pływa. A to pewnie fusy. To był pierwszy. RK88, niezdrowe. Ty uważaj, bo my tu mamy umowę RK. Ja tak piwo wlewam do kufla, ale to się wygazuje. Tutaj to nawet chcę, żeby się wygazowało, bo bąbelki nosem pójdą. Dobra, słuchajcie, odkręcamy tą dzidę. Nie pasuje mi śrubokręt. Kawki byś się napił. Już mi starczy, Radosław, dzisiaj kawki. No ileż można? 10 kaw wypiłem. Wojciech, chociaż ciepły ten napój? No tak w temperaturze. W temperaturze pokojowej. Tylko pytanie, co u kogo oznacza temperatura pokojowa? Bo u mnie to taki chłodny pokój. RK to jest zdrowe. Piotrek. Kieszonkowe. Pozdro, Bartek 100 lat. Kiedy jedziemy na jakąś imprezę tupnąć nóżką? No cholery, nie ogarniam tego, co robisz, ale fajnie się ogląda. Keep going. Dzięki. Dzięki. Piotrek z B3... siema Piotrek. Siema. Nie skojarzyłem B3S, ale już skojarzyłem. No trzeba coś pomyśleć na jakieś Praga Centrum albo coś. Trzeba jakieś znaleźć, jakieś technotrance, ewentualnie psytrance. No mamy kontakt ze sobą na Messengerze, coś trzeba wymyślić, bo z Piotkiem pracowałem razem. Ile to lat było, Piotrek? Kurna, już z 17 lat minęło pewnie, albo 18, nie? Szmat czasu, jak mawiają Indianie. Raczej to pokój Wiglo. No, Artur. Temperatura pokojowa dla każdego znaczy co innego. Jakby się Eskimosa zapytał, no to u niego temperatura pokojowa jest inna, tak? ZS, mokre fusy, jakie przyczyny mogą być? Dziś rozebrałem młynek i kompletnie wyczyściłem po 8 latach pracy. Powiem, że był nieźle zabrudzony i klejący. Myślałem, że mało kawy podaje. Nie wiem jaki ekspres, nie wiem w ogóle. No tak jak powiedziałem na początku, nie da się doradzić, czemu mój ekspres nie działa, bo się zepsuł. No to słuchajcie, no. Jeżeli to by było takie proste, to można by było otworzyć serwis pod tytułem napisz mi jakie masz objawy, a ja ci naprawię przez internet. No nie da się tak, słuchajcie. Także chcesz poznać wady swojego ekspresu? Zanieś go do serwisu, czy do mnie, czy do każdego innego. No tak to działa, słuchajcie. Heksos, a mówiłeś, że na Messengerze nie odpisujesz. Znajomym odpisuję. Ja się z Piotkiem znam osobiście. To jest tak, jak wysyłacie mi, słuchajcie, zaproszenia do znajomych. Ja w znajomych na prywatnym Messengerze mam ludzi, których znam fizycznie, osobiście. I nie przyjmuję zaproszeń od znajomych, od ludzi, których nie znam, no bo taką mam zasadę.
O, pleśniaweczka jest, słuchajcie. I jest trochę O ja, jaki syfek tam się zrobił. No to teraz macie przykład ekspresu, o który naprawdę dbamy w domu. Ucinając spekulacje, no nie ma tragedii, ale ucinając spekulacje, że jak się dba, to tu nic nie spleśnieje. Tu to jest jeszcze pikuś. Ale, idź tam z tyłu. Ale tu już jest grubo, widzicie? To jest, no tak na oko to takie zielonkawe zdeczka. No i co? I nie przesypuję ten młynek kawy, uprzedzając pytania. Nie przesypuję ten młynek kawy, bo ten młynek jest też już do wymiany, bo on wręcz tej kawy nie dosypuje. Ta kawa jest na granicy takiej jakości jury, jeśli chodzi o kawę, więc to nie jest to. I te ekspresy... I też mamy, słuchajcie, taką dyskusję. Ciekaw jestem, co myślicie. Niech ja tylko się tu zorientuję, jak to szło. Chyba tu. O, działa. Taka dyskusja jest pod filmem sobotnim, z ostatniej soboty, czyli z przedwczoraj tak naprawdę, że taki ekspres powinien trafić raz na 2-3 lata do serwisu. Prawda. Tylko czy w instrukcji jakiegokolwiek ekspresu jest to napisane? Nie chcę się tutaj zarzekać, bo ja nie czytam instrukcji ekspresów, które naprawiam. Natomiast jeśli ktoś z Was, no czytałem instrukcję od tego ekspresu, nie ma tam ani słowa, że on na przykład po 2 czy po 3 latach powinien trafić na przegląd do serwisu. Więc skąd zwykły użytkownik ma wiedzieć, że taki ekspres powinien trafić do serwisu? Bo o tym się mówi, że ludzie nie przynoszą tych ekspresów do serwisu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma tego w instrukcji, że gościu po 2 latach, czy po 5 000 kaw, czy cokolwiek, jakiekolwiek kryterium, przynieść ten ekspres do serwisu. Nie ma czegoś takiego. Więc no, skoro nie jest tak napisane w instrukcji, to z jakiej racji ktoś ma ten ekspres nieść do serwisu? No. Taka dyskusja jest pod filmem, tam sobie rozmawiamy, no i ciekaw jestem Waszej opinii. Krzysztof Burak, nie mam ekspresu, co mam zrobić? Kup ekspres. Słuchajcie, i tak jestem zaskoczony, że tu jest aż tak dobrze, bo tu się nic nie dzieje, no. Jest pleśni trochę, ale to się zaraz tego pozbędziemy. Uwaga, włączam wichurę. Chwilunia, bo muszę tutaj poprzełączać kierunki. Kierunek taki, kierunek taki. Tu pająki. Dobra. Dajcie mi chwilę, popatrzcie na tą moją pięknotę, a ja idę sobie tylko zapsikać ten zaparzacz. Zaraz do Was wracam, nie będę włączał planszy. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Jeszcze sekundka. Sekund 5. Sekund 6. I już do Was wracam. Wracam, tam mi się woda ciepła nalewa. Co tam piszecie? Co tam piszecie? Powiedzcie. Zaraz tu będziemy myć środek. Pamiętajcie, śruby versus skręty nie pomylcie. Zawsze mi się to Sand Invader myli. Zawsze mówię o tym, żeby nie pomylić i mieszam. Piotr, jak stare dobre małżeństwo, kilkanaście lat będzie. Będzie, dokładnie. Dobra. Jeszcze chwilunia, czekajcie, czytam co piszecie. Pisałem przecież, że będzie jakaś cywilizacja pomieszkiwać. Hurra, są zwierzątka. Gdzie? Nie ma żadnych zwierzątek. Jeszcze tylko pójdę, zakręcę wodę. I już do Was wracam. No niestety praca z wodą, więc trzeba się oddalać czasami od stanowiska. A co to się stało? Halo, Andis, dawno nie było, to by się przydało. Pozdrow z pracy. Dzięki, Andis, dzięki, pozdrawiam Czechy. Czekajcie, bo coś mi się tu nie zgadza. Ją te skróty. O, teraz jest ok. Dobra. Czytam co piszecie. Artur, nie ma, ponieważ serwisy na tym zarabiają, że ktoś nie robi przeglądów. No, ale to producentowi chyba powinno zależeć, żeby co? No, zwłaszcza Jura, która się ma za markę premium, czy jest nią, to nie mnie oceniać.
To bardziej Artur nawiązuje do tego, że ktoś napisał, że powinno się te ekspresy zanosić do serwisu, a potem jest płacz. No ale gdzie jest napisane, że należy je zanosić do serwisu? To o to mi się rozchodzi. Janko, Sajko, Cynthia, czasami nie leci kawa, woda z wylewek. Damian, na wsparcie kanału. Dziękuję bardzo, dziękuję Damian. Pozdrawiam. Takie instrukcje tylko w Stanach, że kupując pralkę masz w instrukcji napisane, żeby kota nie wrzucać. No tak, ale to... Nie o to chodzi. Chodzi o to, że taki ekspres nie ma prawa dobrze działać przez 5 lat, ale nigdzie nie jest napisane, żeby go zanieść do serwisu. Część ludzi ma tą świadomość, niewielka część, niewielki odsetek ludzi przynosi ekspresy sprawne do serwisu. Większość przynosi je, jak się zepsują. No i to jest problem. No. To nie chodzi o to, żeby napędzać sobie kasę, bo ekspresów jest tyle, że i tak jest nie do przerobienia ta robota, tylko wiecie, no w tej chwili ekspres to tak można średnio powiedzieć, że jest na 2-3 lata i awaria i to taka dosyć poważna najczęściej. No o tych jurach mówiłem w sobotę, to jest w ogóle właśnie. Zobaczcie. Tylko zobaczcie. 2011 rok, lipiec. Ten ekspres nie kłamałem, ma 12 ponad lat. No i działa. I będzie działał. W Stanach masz instrukcję, aby nie suszyć zwierząt w mikrofalówkach. A to nie wolno, Artur? Teraz mi mówisz. Nasz ekspres są zajęci, więc się nie psują. Dowolna firma. No tak, no ale to mówię, 3 latki. Bo po to są ekspresy, żeby się psuły. Tak jest, ale mamo, bo tam wam coś skrzypi w tej Niwonie. Takie mnie sluchy doszli. To jak ze skrzynią automatyczną w samochodzie, pisze Janusz. Producent auta mówi, żeby nie wymieniać oleju, a producent skrzyni mówi, żeby wymieniać. No tak, mam w Volkswagenie sprzęgło Haldex. Volkswagen twierdzi, że jest bezobsługowe. Haldex jako producent tych sprzęgieł, tych, które są do 4Motion napędu używane, twierdzi, że trzeba wymieniać filtry i wymieniać olej w tych sprzęgłach. No i kto ma rację? Darknock. Witajcie czcigodni kofifile. Cześć. Parą a kawą zaczyna działać. Witam kawową brać, wreszcie zdążyłem na live'a. Bartku, jest czerwona kawa do kupienia? No jutro przychodzi, rozejdzie się, przyjdzie następna. Jeśli chcesz osobiście odebrać, to zawsze przed przyjazdem call me. Podpinam się, czy czerwona jest do kupienia? Tak jak powiedziałem. Jeśli chcecie wysyłkowo, to po prostu ją zamówcie i ona trafi do puli. Co tu tak pływa ta ostrość? Co tu się dzieje? Trafi do puli i dotrze do was. Ma być wymiana, pisze Janusz, na nowe urządzenia, żeby się kręciło. Niestety konsumpcjonizm postępuje, jakość urządzeń spada. No tak, no to jest jakby oczywista oczywistość w tej chwili. Smutna niestety. Wolno, ale tylko raz kofi. Artur, zgubiłem. A jeżeli kupujesz Jurę w salonie, a nie w marketach, to masz taką informację. No tak, no w salonie firmowym ci powiedzą co innego. W markecie to chodzi tylko o sprzedaż. Dobra, słuchajcie, bo ja muszę tutaj psiku zrobić, bo wiecie, mi puls spoczynkowy spada mimo picia energetyka, bo tu jest tak zimno, widzieliście. Czyli moja konstrukcja, bo już wam mówię, co ja tutaj przyrzeźbiłem, nie będę tego rozbierał, natomiast już wam pokazuję. W tej Jurze, poza tym, że zaparzacz był połamany, porozwalany, bo ja ją odkupiłem od klienta ze 3 lata temu, były połamane te mocowania, one tu pękają czasami. No, jest to tak wymyślone, nie inaczej, tu są stalowe tulejki wsadzone w plastik, jak ktoś za mocno dokręci albo zaparzacz ciężko chodzi, potrafią tu pęknąć. Efekt wtedy jest taki, że ten silnik, który tu widzicie, tu akurat mam z białą końcówką, tu jest z ciemną, nie dociska dobrze do zaparzacza i zaparzacz dochodząc do krańcowych pozycji robi takie trrrr, przeskakuje po prostu, nie wyłapuje. Ja to skręciłem i zalałem klejem od tamtej strony. Nie będę się tam teraz dostawał, bo to nie ma najmniejszego sensu w tej chwili. No. I tu jest na sztywno, widać nawet, może jak się przyjrzycie, nie wiem czy będzie to widać, jak się przyjrzycie tutaj, nawet wam zbliżę, o, to tu wychodzi trochę kleju, widzicie? Nie wiem czy to widać, pewnie nie, ale tu widać, że jest ślad kleju, bo była czyniona rzeźba. No. A, każde wie, że można suszyć w mikrofali, ale tylko raz. No tak, bo się wysuszy. Tak na dobre, nie? Dobra, słuchajcie, czyścimy dziada. Co tu się przewraca? Czyścimy dziada. Czytam jednym okiem, czytam co piszecie, drugim okiem sprzątam. Damian Szklanecki, co ty? Pytanie o Express Philips, dlatego czy jest możliwość, by w Expressie ciężko pracował zaparzacz
przez gniazdko w domu. Pierwsze słyszę o takich cudach. Może brakować prądu, wtedy będzie przygasał, restartował się, ale co ma gniazdko w domu do pracy zaparzacza? Nic, kompletnie. W ogóle nie rozumiem pytania. Paweł. Udało mi się naprawić magnet KS przez regenerację infuzora, ale coś zepsułem i opada mi cały czas ten element z przodu, skąd leci kawa. Co mogłem źle złożyć? Wylewkę źle złożyłeś, zginął ci tłoczek. Tam jest taki grzybek ze sprężynką. No i jak ci zginął, to nie dociska do bocznej ścianki i opada. Damian Szklanecki. Tak twierdzi serwis, jak wysłałem sprzęt na gwarancję. No to jakieś herezje. To są jakieś herezje. Albo coś niedokładnie opisujesz, albo... No, jak może ciężko pracować zaparzacz przez gniazdko? Co to ma jedno z drugim wspólnego? Nie rozumiem. Natomiast historie tworzone przez autoryzowane serwisy to jest zupełnie inna bajka. No to trochę już się nasłuchałem różnych rzeczy. Trochę widziałem poklejonych ekspresów, które wracały z gwarancji. Słuchajcie, jeszcze tu muszę wjechać wichurencją. Dobra. Środek mamy wyczyszczony, abym się chętnie jeszcze tutaj do tych wężyków dobrał. Słuchajcie, bo one tu... Chociaż czy one aż tak źle wyglądają? No nie wyglądają aż tak źle. Niech się wymoczy zaparzacz. Karol, siemka panie doktorze, zamówiłem sobie twoją kawusię i już czuję ten wspaniały aromat, zwłaszcza, że zamówiłem ją pierwszy raz. Na pewno ci posmakuje. Jutro jest dostawa kawy, jutro będę paczki pakował i jutro będę je wrzucał w ścianę impostową, także oczekujcie. Bartek buduje. No bydlaku, ja się witam. Hacie, a ty nic. A kysz brutalu, smacznej herbatki. A jak tam, Bartek, ta twoja Niwona? Bo pamiętam, że pisałeś, że się zaraz zepsuła po zakupie. Weź no, napisz co tu tam. I w ogóle cześć, sorry, nie zauważyłem. Napisz co tam z tą Niwoną twoją. Co tam piszecie? Ja połamałem zbiornik na wodę z nerwów i kupiłem Philipsa. Cynthia czeka na lepsze dni. Damian, chodzi o to, podczas pracy zaparzacza kawy wyskakuje komunikat włóż blok zaparzający i słychać jak zaparzacz ciężko pracuje. To jest jakaś w ogóle herezja, kurna. A masz spadki napięcia w tym gniazdku? Nie wiem, bo to wiecie, jak brakuje prądu w gniazdku, no to się różne głupoty dzieją, ale no, zaparzacz ciężko pracuje przez gniazdko, to się kupy nie trzyma. Dobra, słuchajcie, co my tu dalej mamy? Czy mi się tutaj to opłaca rozbierać? Nie. Zajrzyjmy na drugą stronę. Chcę go odpalić, chcę włączyć mu odkamienianie jeszcze raz, żeby sprawdzić, skąd mu się leje woda, bo jestem tego ogromnie ciekawy. Znaczy może nie odkamienianie, porobimy kawy po prostu. Tu mamy wszystko, tu jeszcze sobie można posprzątać, słuchajcie, we własnym maleństwie. Siemens EQ6 jest 300. Okazja za 400 zł, że włącznik nie działa. Były próby naprawy przez byłego właściciela, ale finalnie moduł sterujący zjarany. Moduł kupiony, używany za pół ceny, więc taniej niż używka. Słuchajcie, no naprawiajcie sobie sprzęty, no kombinujcie. Takie usterki pod tytułem, że no nie chce się włączyć, coś tam, no różnie z tym bywa, słuchajcie. Można się wbić na minę, można się nie wbić na minę, no to już jest ryzyko. Zawór ceramiczny widać. Nie ma spadków napięcia, tak smarować. No to jak nie ma spadków napięcia, to ja nie rozumiem diagnozy pod tytułem zaparzacz ciężko chodzi przez gniazdko. To jest w ogóle jakaś bzdura. I to wierutna. No ale, to nie wiem, no to odwołuj się od tej reklamacji, no przecież to... To jest tak zwana odwieczna bitwa, wiecie, z serwisami gwarancyjnymi. Serwisy nie, takie niezależne jak mój czy każdy inny nasz starają się, żeby klient był zadowolony. Serwis autoryzowany, niestety, ja to wiem od klientów swoich z opowieści, ma to gdzieś, robi to co musi i po temacie, tak? No i można się bawić w odbijanie piłeczki i pół roku przesyłać sobie z serwisem Express. Tutaj pisze Giver 7, u sąsiada spróbuj zaparzyć. No można spróbować na innym gniazdku, ja to też czasami klientom mówię, no to jest ta odwieczna na przykład odwiecznego komunikatu zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w Siemensach EQ6. U mnie ten problem nigdy nie wystąpił, nigdy klienci do mnie przychodzili, włączałem przy nich te ekspresy, u nich w domu ten komunikat się pojawiał, u mnie się tutaj nigdy nie pojawił. No i
No co, no przeprowadźmy się, tak? Damian, w dodatku serwis wymienił zaparzacz i wtedy pracował prawidłowo 2 dni i awaria wróciła. No, ciekawe, powiem Ci szczerze, naprawdę ciekawe. Dobra, ile już minęło? Z 10 minut się ten zaparzacz moczy. Co my tu możemy jeszcze zepsuć? Obejrzyjmy go z tej strony jeszcze raz. Widzicie, jeszcze są zapinki oryginalne tutaj. Tu wszystko wygląda dobrze. Słuchajcie, tu jest trochę mokro, ale tu jest mokro because się rozlało parę razy, jak układałem tutaj zbiornik. No nic się tu złego nie dzieje, no nic się tutaj złego nie dzieje. Z każdej strony oglądam. Żadnych śladów wycieków nie ma. Ja nie będę sobie tu robił przeglądu, bo to nie ma takiej potrzeby. Krzysztof, witam doktora Bartka i oglądających. Siema Krzysztof. Bartek buduje. Coffee Doctor działa, ale dość często trzeba czyścić zaparzacz, bo się zapycha na sitku. No jest na to patent, ale na gwarancji. No niestety, takie to są uroki. Dobra, słuchajcie, idę po ten zaparzacz. Zaraz do Was wracam. Może zróbmy, słuchajcie, 2 minuty tutaj plansza z przerwą. Puszczę Wam muzyczkę, ja pójdę go wypucuję i go tu przyniosę. Zaraz do Was wracam. Jestem, słuchajcie, jestem, już wróciłem, już jestem. No, niestety, trzeba czasami pójść do zlewu, umyć. Mamy go. Widać na tyle, na ile dało się go doczyścić. To się dało doczyścić. No tutaj to już są wrzery z kawy. Nawet paznokciem się tego nie da zebrać. O, siema Grzegorz. Witam. Paczka w drodze, panie Grzegorzu, z DeLongiem. Tylko pamiętaj, jak do ciebie przyjdzie, żebyś go od razu nie odpalał, niech on sobie odtaja.
Niech to jeszcze trochę podeschnie. Ania, mój Saeco Minuto ma już ponad 9 lat i służy mi całkowicie bezawaryjnie przez ten czas. Nie licząc problemu ze sprzęgłem młynku, ale to wina kamyczka w kawie, a nie ekspresu. Pozdrawiam. No tak, no. Te starsze ekspresy były dużo lepsze. Słuchajcie, zaparzacz jak widać, czyścioszek. A jaka jest data na zaparzaczu? Bo zaparzacz na pewno jest nowszy, bo ten, który tu był w oryginale się zmienił. 2018 rok, 31 października. Czyli widzicie, ekspres 12 lat, zaparzacz 5 lat. I działa. I leciutko chodzi. Daniel, dziurawą brodę masz. Co? O co ci chodzi, Danielu? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Dobra, słuchajcie, no to co? Pozostaje go tutaj załadować do środka. O, tu ma jakąś taką czkaweczkę. Dobra, ja sobie go, tak jak mówiłem niejednokrotnie, ustawiam, że tu jest otwór w pełnej krasie, uszczelka super, wszystko tu jest super, słuchajcie. Ciekawy jestem, skąd ten wyciek. Dariusz, czerwona opłacona, mail wysłany. Jak opłacona, będzie wysłana. No i co? Słuchajcie, nie będę tego silnika wymieniał, bo on całkiem dobrze chodzi. Po co tutaj psuć tą piękną rzeźbę klejową? Jak można... Jak działa, to po co tu coś wymieniać? No i jak widzieliście, nie było tragedii, a jeszcze wróć, bo prościej będzie, jak sobie tu włożę tą śrubę. To jest woda, kurde, to sprawdź bluzkę, to jest woda... woda po myciu tego zaparzacza, ale słuchajcie, muszę wam powiedzieć, mam tu tutaj taką czekajcie. Patrzcie się teraz. Teraz robimy promocję przyjaciół, kolegów i tak dalej. Tada! Pozdrawiam Szymona. Pola masowe. Dobrej jakości koszulka. Siedziałbym w samej koszulce, ale to długo bym nie usiedział. Także zapraszam na grupę Wielkiego Elektronika, mojego serdecznego kolegi, przyjaciela. Mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć, panie Szymonie. Kręcimy. Nie ma go tu z nami, ale może go przywoła ktoś poprzez Discorda, żeby chociaż przyszedł się przywitać. Łoszust jeden. Nawet nie zajrzy. Pokryjomo. Ile jeszcze gwarancji, Krzysztof? A bo wy tam cały czas rozmawiacie o tym Laczku Go, to sobie gadajcie, a ja skręcam moją dzidę. No Grzegorz w końcu opłacił tą reklamę, no to i jest reklama, no nawet mogę chwilę posiedzieć tutaj tak, o. Płaci. No to trzeba spełniać warunki. Słuchajcie. Trzeba się promować, trzeba się nawzajem wspierać. Nie ma tutaj, co wiecie, tutaj żarty żartami o pieniądzach, o opłatach, ale wsparcie wzajemne musi być. Pola masowe w wersji kawowej, dokładnie. Dokładnie tak jak piszesz Sand Invader. Zmiana. Odpalamy tą maszynę, słuchajcie. Trzeba by się, no może kawy to nie będę już pił, bo mnie z butów wyrwie. Ale trzeba sprawdzić, czy to działa. No, Małgorzato, ja cię tu widzę na tym czacie. Nie to konto na YouTubie. Czujny jestem. Moja Gosia tu się przez moment pojawiła, ale to wiem tylko ja i wie Małgosia, co tu się wydarzyło. Sprawdźmy, czy dobrze przykręcone, żeby tutaj nie było żadnej wpadeczki. Da kawę dzida na pewno, Grzegorz? No musi, przecież jutro trzeba rano się kawy napić. Jak nie, to siedzimy tu aż zadziała. Tu dokręcone, tu podłączone. No to co? Idę po wodę. Poczekajcie. Przełączę od razu widok na taki. Już nalewam wody dla ochłody.
Już do was wracam. Pędzę, lecę. Dobra, słuchajcie. Wodę mamy, na razie go nie składam. No i teraz ważna rzecz, ponieważ Łukasza już myślałem, że pomyliłem kanał. No co? Pola masowe, grupa Wielkiego Elektronika, czyli Szymona z Poksa. Zapraszam serdecznie. No dobrze, Dominik pisze. Reklamuj, nagraj filmik, dokumentuj. Tak trzeba robić. Czy ja tu nic nie rozłączałem? No to słuchajcie. Ja w ogóle spojrzę na ankietę. Jednak twierdzicie, że zamarznę. Że nie zamarznę 35%, 24%. Kogo to obchodzi? Wy, kurna, niemilce. Uciekam na kwadrans. Dozo, Artur, u mnie pamiętajcie, ja już o tym mówiłem, te live'y zimowe, nazwijmy to, będą krótkie, bo ja tu przymarznę, słuchajcie, no. Może zrobimy je częściej. Dobra, słuchajcie. Odpalamy. Może najpierw z tej strony. Czy to zadziała? Czy się nic nie połamie? Nie ma nic na grzanie. Dojechał do góry. Dojechał do dołu. Ja mu tu smyrnę smarem, bo ja jestem zwolennikiem, że jednak te zaparzacze warto przesmarować. Delikatnie oczywiście. No i co on tam chce? Opróżnij zbiornik fusów, no jajcarz. Przecie pusto, panie. Brak ociekacza. Czekamy. Zabiorę smar z planu numer 1. Płukanie. No i patrzymy. I jeszcze tu troszkę. No jak widać, coś tam płynie. Grzegorz, Artur, szybko wracaj, tylko uważaj, bo ślisko. A kogo masz, Artur, połamańca w domu? Co się wydarzyło? No i teraz słuchajcie, ja bym chciał spojrzeć z tej strony. Mam nadzieję, że nic tu nie wywinę. Czy tu się nic nie leje? Jakaś kawa w środku jest. Nie będziemy jej pić, co prawda to jest moja kawa. Zielona, nie, czerwoną chyba w domu aktualnie mam. Załóżmy jeszcze spieniacz, znaczy właściwie wylewkę. Od tyłu włazi pani. Co, zapaszmy kawę. Widzicie? Widzicie? Cały ekspres widać. No to ognia. O! Młody z nogą. Współczuję. Nie wiem, co tu się lało. Nie mam zielonego pojęcia, co tu się lało. Mam naszykowaną membranę. Mam naszykowane wszystko, ale jak widzicie... Kawa się parzy. Witaj, Bartek, pisze Paweł. A może niech Szymon poprowadzi live'a w twojej koszulce z maszyną do kawy, będzie mu lepiej niż w tym fartuszku, ale ja nie mam koszulek. Na tym polega problem. No i jak widzicie, tu się nic nie leje, nic się tu nie dzieje. Kawa. No to nie jest już to, słuchajcie, to nie jest już to, bo ten młynek już nie daje rady, ma stępione ostrza. Zobaczmy, jak wyglądają fusy. No zobaczcie, u mnie już się rozpadły. Jeszcze raz. Gdzie by to wylać? Powiedzmy, że tu. Nasypmy. Kawa jeszcze jest. Ja myślę, że tu trzeba mu dać jeszcze szansę ognia. Młynek mam tutaj do wymiany. Przynajmniej żarna w tym młynku. Patrzymy, czy nic się tu nie dzieje, ale tu się, słuchajcie, nic nie dzieje. No wszystko śmiga. Koza, jaka tam jest pompa wody? Nie pamiętam, zaraz zobaczę. No kawa się parzy całkiem ładnie, no widzicie, no nie ma tutaj... To nie jest już to, ale jeszcze do następnego przeglądu, bo młynek do tego ekspresu naprawdę chore pieniądze kosztuje. Trzeba będzie pomyśleć o wymianie. Jak widzicie, osadza się ładnie, tutaj widać, krema się rozwarstwia. Całkiem dobrze to wygląda, słuchajcie. Wyłączamy
Trzeba go składać. Maratoni. Czym się różni DeLonghi 23260 od 23460? Zamierzam nabyć i mam dylemat. Ktoś się orientuje? Ja się nie orientuję. Ja nie wiem takich rzeczy po prostu. Często mnie pytacie o takie różne rzeczy. Gdzieś mi zginęło. Gdzieś mi zginął pojemnik. A, tu jest, dobra. Mówię, wyparował? Co tu się wydarzyło? Dobra. Słuchajcie, trzeba go składać. Trzeba go składać, nie ma się co zastanawiać. O, teraz kejkuś, spójrzcie, to jest mój cake z mojej Jury. Moim zdaniem już troszeczkę mu brakuje, no, zobaczcie. Ale nie ma tragedii, nie? Jest ładny, zbity. Może być, ale pierwszy, spójrzcie, pierwsza kawa. No narobił się taki śmietnik cieniutki. No nierówno ten młynek mieli, słuchajcie, nierówno ten młynek mieli, bo ma swoje lata już. No młynek jest oryginalny w tym ekspresie, czyli ma 12 lat. No miał się prawo chłopak stępić, tak? Gdzie to wylać, byle nie na siebie? Jakub, do czego pijesz, kolego? Do sobotniego filmu? Tak jak ostatnio. Już patrzę, koza, tylko łyknę Energola. Wyłączę ją z prądu, żeby się nie podłączyć do prądu. Jaka jest pompa? Dobre pytanie. Wyłączony, jeszcze wyjmę wodę, już ci mówię, nie ma problemu. Jakby tu zajrzeć? No, nie wiem, czy będę ci w stanie powiedzieć, a nie chcę tego rozbierać. Poczekaj. Invensys chyba Jura wkłada pompy? Nie pamiętam. No, Sysko. Pompa Sysko. Mogę nawet napisać, tak się nazywa firma. Te pompy się praktycznie nie psują. Nie ulka, tu nie jest ulka, w Jurze nie ma ulek. Sysko, napisałem ci na czacie. Słuchajcie, robimy cable management jako taki. Proszę uprzejmie, koza. Nie ma żadnego problemu. Jeśli tylko mogę i zauważę na czacie, to powiem. Dobra. No co, no wszystko suche. Słuchajcie, nie będę tu nic na siłę wymieniał, bo tu wszystko jest ok, więc ten wyciek to dziwna sprawa. Składamy dzidę. Tutaj wiecie, no zawsze o tym mówię, słuchajcie. Jura, jednak ten porządek tutaj, który panuje. Tutaj coś jest nie ok, tu jest ok, tu jest ok, tu jest wszystko ok. Trzeba składać. Trzeba składać, nie ma się co zastanawiać. Zimno jak diabli. Zobaczcie, nawet w środku jest czyściutko. To jest tylko, no to nawet nie jest kurz, tu jest czysto. Składanie Jury, no widzicie, ona jest już ryśnięta zębem czasu. Tu jest jakaś obdarta, nie wiadomo dlaczego. Na pewno nie u mnie to obdarcie się zrobiło. Ale słuchajcie, to ma działać. To ma działać, to nie musi wyglądać, to ma działać. No to jest prawdopodobnie oryginalny ten przepływomierz, jeszcze wam zbliżę. 2011 rok. Więc nie ma potrzeby mieć nówkę sztukę ekspres. Wystarczy dbać. Sebastian, ja wiem, z czego to się połamało. Miałem tak samo z ekspresu, ale o co chodzi, bo nie bardzo wiem. Grzegorz, Jacek Growski. Tyle kawy, co Kofik przelewa, to te kwiatki dawno wybiegały po Pruszkowie. Nie wiem, o czym piszecie. Zaraz sobie pogadamy. Dajcie mi go złożyć. I sobie porozmawiamy o ekspresach, o kawie, żeby nie powiedzieć brzydko, o wszystkim i o niczym. I na następny rok, gdzie już będę chciał wymienić młynek, ten ekspres jest ready. Czyli to jakiś wyciek był, zupełnie nie wiadomo skąd. Nie wiem, po prostu nie wiem skąd ten wyciek był. Śrubki. Dziwne zjawisko u mnie, bo na czacie już się pojawił twój wpis, a na wideo dopiero za 2 sekundy zacząłeś pisać. Normalne zjawisko. Pamiętaj, że jest opóźnienie na YouTubie. To jest normalne zjawisko, panie kolego, panie Dariuszu. To miałem, Grzegorz, na myśli. Jak ty wyczułeś, co ja miałem na myśli i powiedziałeś to grzecznie i miło, bo ja miałem na myśli tak, jak się to mówi.
Stara Jura, ale jara. Dokładnie, Jacek. Dokładnie tak jest. Ja uwielbiam ten ekspres. No młynek mógłby już trochę lepiej mielić, bo to już nie jest ta esencja, jaką powinna Jura robić, ale to nadal jest dobry ekspres. No i ma znaczek Szwajcarii, słuchajcie, tu już pokazywałem na krążku. Jest? Czekajcie, bo światło się odbija. Kto ma Jurej ze znaczkiem Szwajcarii? Kto ma takiego starocia? To był ekspres przeznaczony, słuchajcie, to jest jeszcze, gdzie to do YouTube'ów, które teraz robię 2 czy 3 lata temu. To był ekspres, który klient przeznaczył na śmietnik, bo tu był zaparzacz do wymiany, czyli 900 zł. Silnik się nie trzymał tego zaparzacza, silnik do tej Jury, ten wspomniany tutaj. 500, chyba 600, nie wiem, zaraz spojrzę. No więc wiecie, tu się zrobiło, ja nie pamiętam, ale tutaj naprawa tego ekspresu tak dla klienta to było 1600 zł, 1700 zł, a zaraz zobaczymy jakie on ma, nie wiem czy w tej Jurze są liczniki, jakie on ma wskazania liczników. Zobaczcie, ekspres skręcony. Podamy tackę, zobaczymy czy on ma liczniki. Bo jestem ciekawy, pewnie nie ma, ale sprawdźmy. Ognia, woda. No prawda, ekran jest od góry, ja myślę, powiem wam o tym ujęciu też od góry. Ono by się przydało czasami. Zobaczymy jak to wyjdzie. Michał, hej, dzięki tobie uleczyłem 4-letnie pikobaristo, chodzi jak złoto, dziękuję. Proszę uprzejmie Michał, no po to te filmy są, żeby można było część rzeczy sobie naprawić samemu, słuchajcie. Ktoś coś mówił o rozlewaniu? Nie rozlało się, tylko chlapnęło. No, DeLonghi i Philipsy, tak jak piszesz Jacek, najpopularniejsze ekspresy. Chyba DeLonghi w tej chwili jest najpopularniejszy. Ładnie ten ekspres wygląda, nie? Mnie się on bardziej podoba niż te Jura Ena nowe. I czy on ma licznik? Sprawdźmy. Sprawdźmy. Filtr, twardość, energia, wyłącz, pukania, ekran, język, nie ma. Nie ma tu liczników, moi mili. Niestety nie powiem wam ile on kaw zrobił, bo liczników brak. Zmielmy jeszcze kawusie. Sprawdźmy, czy nadal działa. Koza. Wiesz może jakie są różnice między Ulka a Cisco? Zastanawiam się nad podmianą pompy na Cisco. To są takie... Jakie są różnice? No, te Cisco chyba są trwalsze, ale Ulki też się rzadko psują. A poza tym to nie laboratorium, panie Koza. No, ładnie parzy. No tutaj nic dodać, nic ująć. No widzicie sami. Wszystko tutaj działa. To teraz ci, którzy bywają na Discordzie u Wielkiego Elektronika, ewentualnie widują czasami moją pracę, zrobimy to, co Kofik lubi najbardziej, czyli wypolerujemy ten ekspres na błysk. Tu jakaś rysa, no. Nie jest to nowy ekspres, ale powiedzcie, jak na 12 lat to chyba nieźle wygląda, nie? Ładnie chodzi. To na bok. No już, wypukałeś się. Saekow Viavento Dariusz, matko, jaki to zabytek. I teraz robimy go na błysk, słuchajcie. Wyłączamy z prądu. Odtłuszczacz Meglio, uprzedzam pytania. Woda out. Najpierw go odtłuszczaczem, niech chwilę popracuje ten odtłuszczacz. Wyciągamy tutaj jeszcze, gdzie lecisz? Wyciągamy wrzutnię kawy mielonej. No i heja, słuchajcie, to można wyciągnąć. Tak wygląda każda końcówka naprawy ekspresu, czyli czyszczonko. Dobra. Co tam piszecie? Będę sobie tu szukałeś wkrętaka na USB-C, zerknij w Ikea, ale dla ciebie może być za wolny. 59 PLN, nie majątek. Mam tu nawet Ikea obok wiankach.
Dzięki za info, Michał. Dziękuję. Sprawdzę, ale na ten moment mi ta wkrętarka robi robotę, słuchajcie. Chris, witam doktora, mój Beko wrzuca straszne błoto po zrobieniu kawy. Da się samemu coś z tym zrobić, regulować, czy jednak specjalista powinien się tym zająć? Beko nie jest dobrą marką, jeśli chodzi o ekspresy. Przykro mi ci to mówić, ale tutaj tylko prawda. Masz pewnie taki malusieńki zaparzaczyk. To jest wynalazek turecki. Nie naprawia, praktycznie wątpię, żeby iść poza Beko, o ile w ogóle takowy jest, znalazł serwis do tego ekspresu. Także, sorry. Siema Mario. To się nazywa spa każdego ekspresu. No tak, Jacek, no, słuchajcie, ode mnie ekspres musi wyjechać, nawet mój, musi wyjechać na tip-top wyczyszczony i nie ma tu po prostu, nie ma tu w ogóle dyskusji na ten temat. No zaraz zobaczycie, jak on się będzie pięknie świecił. Czy ktoś do mnie idzie? Nie. Jak w ogóle u was aura? Śniegi? U każdego? Czy jest gdzieś w Polsce miejsce, gdzie nie ma śniegu? Wiecie, no tutaj już za wiele nie zrobię, no bo tutaj coś było poryte. Ale wszystkie te szczelinki, słuchajcie, ja to lubię mieć tutaj wypucowane. Kafar, na Energola. Dziękuję. Dzisiaj już nie, ale skorzystam na pewno. Zaraz odpalimy moją magiczną szczotę, bo tutaj jest słaby dostęp. Widzicie? Ale ja mam magiczną szczotę. Maratoni, Bartosz, obejrzałem kilka twoich filmów i wydaje mi się, że od oparów kawy pobudzony jesteś jak od białej kreski śniegu. Maratoni, nie pisz takich rzeczy na czacie, bo to ani mądre, ani śmieszne. Więc to nie tu. Takie żarty to nie tu, bo YouTube się takich żartów lubi czepić i po prostu trzeba się zastanawiać czasami, co się pisze. Bo to, no bo tak. Nie będę się rozwodził nad tym tematem. Jacek, minus 17 stopni w nocy u mnie ma być na Śląsku. O matko panie! Nie wiem, nie patrzyłem na prognozę w Pruszkowie. Ale nie może być minus 17, bo ja tu wam zamarznę. Dzięki moderatorzy za szybką interwencję, bo to ani to mówię, śmieszne, no wiecie, tak to sobie można w gronie kolegów żartować, a nie na YouTubie. Dziękuję. Jacek, już nie ma wpisu, poleciał. No tak, no wiecie, no to nie było to jakieś coś strasznie złego, ale YouTube jest wyczulony na takie rzeczy. Wystarczy, że ktoś zgłosi taki komentarz potem na zapisie live'a i po live'ie. Więc śmichy, chichy, ale z pomyślunkiem. A, tu jeszcze plamka, nie może tu być plamki. Dobra. Przewodzik wyczyścić. Łomatko, to nieco u was w Pruszkowie? Nie wiem, o co chodzi. Minus 8 obecnie. No a ile jest, ile jest u mnie? Sprawdźmy. Kto tu do mnie na WhatsAppie pisze? Przyznać się. Ile jest w Pruszkowie? Nie, no to u mnie tu w Nowej Wsi, słuchajcie. Czekajcie, o. No, na wiadro ciepła. Dzięki RK88. Pamiętam. Znasz plan. No, minus 4 to już trochę wieje. W firmie 12, dobrze widzę? No, dlatego tak jak mówiłem, te live'y będą zimowe krótsze, bo tak, jak ja bym włączył tą 5-kilowatową nagrzewnicę, którą ja się tu grzeję, to ja własnych myśli wtedy nie słyszę. Więc no, sorry, no musimy jakoś przetrwać tą zimę. Planuję sobie tu zabudować się i wtedy będzie o wiele lepiej, ale no to jest pieśń przyszłości, słuchajcie. Alicja, po to jesteśmy. No, dziękuję. Przemson, tego meglio nie trzeba zmywać potem wodą? A po co? Przemson, po co to zmywać? Przecież to jest, meglio jest odtłuszczaczem spożywczym, on jest dopuszczony do wszelakich... jak to nazwać? Czekajcie, idę sobie stacki wyrzucę. No to
jest spożywczy środek do czyszczenia, tak? Możesz sobie tę kuchnię umyć. Więc po co to zmywać tak naprawdę? Powiedzcie, po co to zmywać? To jest tak, jak byś chciał zmywać wyczyszczony element. -8. To u mnie to widzę jeszcze ciepło. Okolice Sokołowa, Alicja pisze -4. No, to da więcej. Odczuwalna, ale nie mówimy o odczuwalnej, Łukasz. Mówimy o wskazaniu termometru. I ja na koniec, jak już sobie wszystko tu powkładam, to myłem niedawno, to robię tak zwany ostatni szlif. Czekajcie, wylejemy wodę ze zbiornika. Wiecie, u mnie to mycie ekspresu jest teraz takie już zachowawcze, bo u mnie ten ekspres jest myty na bieżąco w domu, więc no, mam nadzieję, że widać, że jest zadbany. A jak nie widać, no to nie widać. No i ostatni szlif to ja już tak robię jak taki... O! Pod te 10 subów, synek. Patrzę oczyma wyobraźni. Ustawiamy neta na nowym mikrotiku, więc biednie dzisiaj. Dzięki, Spoksiu. Spoksiuniu. Przecież wiesz, że ja w koszulce firmowej zawsze. Pozdrawiam, Szymon. Dziękuję. I tu robię zawsze taki ostatni szlif, też uprzedzając pytanie. Tenzi Office Clean. Najlepszy smak lawendowy. Oczywiście smak w cudzysłowie. Zawsze tak mówię na zapachy, że to smak. No i co? Teraz robimy szlif. I ten ekspres jedzie przecież ze mną dzisiaj, to musi być tutaj wypielęgnowany. -10 cieszyn. O, Jacek, i Spoks jest. Witamy Spoksa. Spoks, z tego co wiem, a ponieważ my jesteśmy gdzieś tam w stałym kontakcie, to walczy z routerem, jakimś tam jakieś ustawienia, więc fajnie, że zajrzał. Bo walczymy o 10 000 subów. Niewiele już brakuje, słuchajcie. Fajnie, bardzo się cieszę, że się filmy podobają, że możecie sobie ponaprawiać sprzęty dzięki temu, że możecie się czegoś dowiedzieć. No taki był zamysł tych filmów, słuchajcie, i to wszystko działa. I to mnie bardzo cieszy. O, a kto to jest Szymon? A, to Spoks. Przyjdzie taki czas, że będziemy tutaj na live, słuchajcie, Szymona Ekspres naprawiać. Choć on twierdzi, że ja mu ostatnio popsułem, ale to jest takie, wiecie, przekomarzanie się kumpelskie. Powiedz, Szymon, że to nieprawda, że ja nigdy ci nie popsułem ekspresu. Że to tylko żarty, że ten Saltstream to taki wypadek przy pracy. Nie znam uja. Pójdź w lustro, to poznasz. Także pamiętajcie, Szymon będzie, jeżeli będzie robił live'a, będzie robił w środę live'a w Mikołaja. W tej swojej wariackiej czapce. Napisałem mu, żeby założył maskę Grincha, to mi okrzyczał mnie i wyśmiał i powiedział, żebym sobie dorysował mazakiem na telewizorze. No złośliwy jest człowiek, ale no tacy też są potrzebni. Nieprawda. Oj, popsuje się panu ten Siemensik kiedyś. Szymon narzeka, że ma w pracy gorąco, ja narzekam, że mam zimno. I widzicie, jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No ale Szymon lutuje, maszyny. No i gorący chłop jest podobno, nie wiem. To takie do mnie słuchy doszły. O, dobrze Erka pisze, se czajnik kup, jak nie umiesz w ekspresy. Ale jest czyścioch teraz. Jeszcze tutaj szczoteczką. Ma być idealnie, tu nie może być śladu kurzu. No i na tyle, co się da z tego ekspresu uzyskać, to spójrzcie. Wężyk do wymiany, ale jest. Tu jest ta taka specyficzna końcówka Jury. Długa, do spieniacza. Wężyk też już mam zamówiony. Może tak. No i co? Ładnie wygląda, prawda? Ładny to jest ekspres. Nie ma co umiesz w pucowanie. No coś tam umiem, no. Oh. No i co? Szybki test. O, patrzcie. Z tej strony ładnie wygląda, bo tu nie jest zniszczona obudowa.
Mój niuniuś mój. Małgosiu, melduję wykonanie zadania. Będzie kawa. Tutaj jest, widzicie. No tutaj ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Jak może się coś takiego stać? Tutaj to widać, że jest... Nie wiem, czy to on gdzieś stał i wibrował, o coś ocierał. No nie wiem, skąd to się wzięło. Ale już bez perwersji on u mnie stoi tak frontem do kuchni, więc... Piękny. Srebrne, a skromne, dokładnie. Masz tam 500 okien, pewnie jednoszybowych, to i zimno. Sebastian, to są w ogóle drewniane okna jeszcze, no... Ten budynek jest nieocieplony. No, o tej mojej temperaturze tutaj to możemy długo gadać. Myślę nad tym, żeby właśnie zabudować sobie tutaj, zbudować sobie jakieś takie akwarium. Tu mam już regały, tak jak widzicie mnie, to kamera jest do regału przytwierdzona. Tu mam regały. Niewiele już tu do sufitu brakuje. Coś o tym myślę, bo wiecie, no już tutaj firma jest już tutaj 5 lat, jakoś żyje. Tu mi chodzi 500 watów pod nogą i jakoś mnie grzeje, ale no, komfort pracy bywa różny. A jak przypierniczy, tak jak ktoś tu pisał, że ma być minus 17, to hauderio normalnie. Grzegorz, ładna Jura, ale mój będzie lepszą kremę robił. To prawda, to akurat prawda, bo tutaj jest młynek do wymiany. Co zrobić? Dobrze, że teraz to napisałeś, bo jakbyś to napisał trochę wcześniej, to bym wstrzymał tą paczkę i cofnął pieniążki. Dobra, co tam jeszcze piszecie? Będziemy powoli kończyć, bo naprawdę ja tu przymarzam. Poza tym takie live'y kompaktowe, godzinne moim zdaniem są fajne. Samo mięcho. Myślę o tym, żeby robić 2 live'y w tygodniu, ale to nie słuchajcie przed urlopem, bo sami wiecie. Sami widzieliście, sami wiecie co tu się dzieje. Dariusz, zawsze można polakierować? No tak, ale czy to jest sens, słuchaj. Można kupić nowy ekspres. Radosław, nie myślałeś, żeby zamontować klimatyzację z funkcją grzania? Tutaj jest wiele pomysłów, to nie jest mój lokal, słuchaj, to prawda, gdyby to był mój lokal, to ja bym sobie tu zrobił tak jak trzeba, ale to jest lokal najmowany, no i jest jak jest, słuchajcie. No, słyszycie, już pociągam nosem. Szymon, gdzie na urlop lecisz? Na wyspy. Grzegorz, ów na szczęście już w drodze jest. No, Grzegorz. Tam masz w pudełeczku odsypaną zieloną kawkę, czerwoną masz w paczce. Zacznij sobie od zielonej, polecam. Krzysztof, Kofik idzie na urlop? No kurna, kiedyś trzeba, człowieku, no przecież... Hauderio! Składka na własny lokal. W Warszawie i pod Warszawą własny lokal to jest... Ceny są po prostu... Bańka nieruchomości jest tutaj tak napompowana, że normalnie... Aż się pan Rączka denerwuje, słuchajcie. Dorwałem wczoraj rąsie. Breloczek. Może ten... No widać. Była jakaś wyprzedaż garażowa w Atrium Promenada w centrum handlowym. Dorwałem taką rąsię z Wednesday. Co tam piszecie? Ankieta ile ma trwać? Ankieta się już kończy, no ale kurczę, to co tam? W ogóle zakończmy tą ankietę, słuchajcie. 25% z was mnie nie lubi, bo was nie obchodzi, co ze mną będzie. Czemu ona się... O. 39% twierdzi, że zamarznę, 36% twierdzi, że nie zamarznę. Zobaczymy. Mamy grudzień, początek. Grzegorz, tak gdzie zrobię, dziękuję ślicznie. No, zielona jest delikatniejsza. Witam miliarda. Nie wiem o co chodzi, siema cyfrowy. Andrzej, na telefonie mam 32, odświeża nic nie zmienia, nawet 108 to bardzo mało. Jeśli kanał ma się rozwijać, to trzeba łapkować. No, dawajcie łapki w górę. Tutaj siedzi Łapkowicz, o. Smutasek, Wygrzewek, nie pamiętam, i Wylutek siedzi na nim. Słuchajcie, będziemy powoli kończyć, bo zaczynam przymarzać do podłogi. Wiecie, tu u mnie jeszcze od podłogi dobrze ciągnie. Dobrze ciągnie po rajtuzach. Godzinka 10 minut, myślę, że fajnie, kompaktowo. Jak będzie cieplej, będą dłuższe live'y. Czy do Force Swiss też zaglądasz? Nie, Marcin, nie zaglądam do ekspresów Force Swiss. Uważam je za ekspresy mocno chińskie, z bardzo niespotykanymi częściami. Zupełnie tak jak możemy powiedzieć, że membrany, jakieś końcówki w ekspresach są niezależnie od producenta. Można to przekładać.
części są standardowe, w ekspresach Force Swiss części są bardzo niestandardowe. Raz rozbierałem ten ekspres, czy dwa i powiedziałem nigdy więcej. Cyfrowy, ja dopiero dotarłem, no kto późno przychodzi, proszę pana. Zaraz zakończymy live'a, będzie zapis, można sobie obejrzeć. Katar po tym energetyku Radosław? Nie, Katar po tym, że tu jest już 12 stopni. Zmień minkę temu grzałku, bo teraz jest gwiazdą YouTube, więc jest... Masz rację. No, zmyję. O matko, wylutek się przewrócił. A może by go tak postawić? O. Zmyję, zmienię minkę, gwiazda powinna być uśmiechnięta. O. Zróbmy to tak. Dajcie na koniec łapkę w górę. I co? Trzymajcie się. Bardzo wam dziękuję za obecność. Sorry, że takie krótkie te live'y, no ale zrozumcie mnie. No 12 stopni jednak jak się w tym siedzi. W momencie jak ja pracuję normalnie, nie muszą mnie kamery widzieć, to ja sobie tu stoję, biegam dookoła. Miłego popołudnia wam życzę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Puszczam wam... Zaraz zobaczę, co wam puszczę. Co złego to nie ja. Widzimy się w środę na Bez Dubli. Klubsów nie naprawiam, Mikołaj. Nie, już od dawna nie. Co złego to nie ja. Smacznej kawki życzę. Ciepłego wieczoru. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.